Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 2 dzień maja 2023 roku. Imieniny obchodzą Zoja i Witomir. W Gdańsku mamy 13 stopni Celsjusza, niewielkie przelotne opady deszczu. Blok BTC 787927, cena KNG 1,99 USDT, cena cash 299,89 KNG, co oznacza, że jeden cash w przeliczeniu na złotówki jest wart około 2500 zł. A to znowuż oznacza, że Kanga wyceniona jest na ponad 62 miliony złotych. To jest kwadrans z Kangą 147. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Pozdrawiajmy się bardzo serdecznie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, czemu na świecie są białe koty? No nie wiem, no bo są. No. Żeby czarny też mógł mieć pecha. Dobre. Nie był to rasistowski kawot, był po prostu właśnie równo... Właśnie teraz się stało. Uprawnienie, tak. Właśnie teraz się stało, tak. Powiedz, co się dzieje w świecie kryptowalut. No, w świecie kryptowalut z jednej strony można powiedzieć balanga, z drugiej strony spokój. Bronimy poziomu 27500. Mam wrażenie, i to znowu to jest takie wrażenie nie poparte jakimiś twardymi dowodami, ale czytając te analizy, słuchając tych wszystkich magików i czytając między wierszami ich wypowiedzi, odnoszę jak zwykle wrażenie, że oni nie wiedzą, co się dzieje. Każdy ma swoją teorię. Generalnie na pewno czeka nas troszeczkę spokoju i poruszania się w takim kanale 26-30 tysięcy, jeśli chodzi o Bitcoina. Z tym są wszyscy prawie zgodni. Oczywiście wybicie powyżej 30-30,5 tysiąca dolarów będzie dobrym sygnałem do tego, że mamy przed sobą kolejną fazę wzrostów, ale nie można też pominąć tych, którzy mówią, że czeka nas spadek do 25-24 tysięcy dolarów i to mówią, że to jest w przeciągu najbliższych tygodni. Oczywiście mają swoje jakieś tam argumenty, każda ze stron. Jedna rysuje kreski tak, druga inaczej, no ale jakby jak zwykle możemy powiedzieć, że na pewno warto, i to nie jest porada inwestycyjna, warto spokojnie przeczekać i kupić popcorn, tak, usiąść przed telewizorem i popatrzeć, co się będzie działo. Tak. To samo z ETH. Jeżeli chodzi o ETH, mamy w okolicach 1850 dolarów, to jest dobry sygnał, ETH się trzyma mocno. Spodziewane są wahania pomiędzy 1800 a 1900, to jest jakby taki naturalny trend. Czy jeżeli przebijemy 1900 i nie wrócimy poniżej 1900, to będzie to sygnał, wielu analityków tak twierdzi, będzie to sygnał do wzrostów. Spadek poniżej 1700 dolarów może sugerować jakieś większą korektę, ale znowu podkreślam, to są wszystko wróżenie z fusów i jakieś takie magiczne formuły. Sam do końca nie jestem przekonany, czy ci, którzy mówią to, w to na pewno wierzą, aczkolwiek muszę powiedzieć, że czuję pewien optymizm. Czuję w tych wypowiedziach brak jest takiego pesymistycznego nastawienia. Raczej, jeżeli ktoś mówi o spadkach, to mówi, no to będą chwilowe spadki, a potem znowu wzrosty, niż wszystko runie i koniec i nie będzie już nic. No, czuć optymizm, chociaż nie wszędzie. Nie wiem, czy byłeś, Łukasz, na pewno byłeś, czy czytałeś komentarze ostatnio w naszym Telegramie. Chcę tylko powiedzieć, że my je czytamy i wcale nie otwieramy popcornu, przeżywam to bardzo mocno, zresztą do niektórych z nich się dzisiaj odniesiemy. Ale tak na rozgrzewkę, Łukasz, pojawia się pytanie tutaj w komentarzu kwadransowym. Wysek napisał, panowie, nie wiem, czy to pytanie padło już wiele razy, czy nie. Chciałbym zapytać, co uważacie o zagrożeniu Bitcoina i kryptografii ze strony komputerów kwantowych? O, takie pytanie akurat w dniu flagi państwowej. Jak byś na to odpowiedział? Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, co rozumiemy pod pojęciem komputer kwantowy, bo jeżeli byśmy użyli takiej oryginalnej definicji komputera kwantowego, to muszę powiedzieć, że Bitcoin i złamanie Bitcoina, złamanie kryptowalut jest najmniejszym problemem. Problemem byłyby złamanie wszystkich algorytmów szyfrujących, które w tej chwili są używane na świecie, czyli od zwykłych HTTPS, czyli komunikacji naszej z jakimikolwiek innymi serwerami, aż po nasze rozmowy telefoniczne, czy
ważniejsze sprawy jak łączność wojskowa i tym podobne. Więc naprawdę nie martwiłbym się tym w tej chwili, bo, i to jest tutaj istotne, komputer kwantowy, o którym się mówi w pudelkowej prasie, to są komputery, które z komputerami kwantowymi za dużo wspólnego nie mają. One oczywiście coś tam w tym temacie jest, aczkolwiek do zagrożenia komputerem kwantowym jako takim jeszcze jest daleka droga. Myślę, że spokojnie możemy spać. Przypomnę, że są przygotowywane algorytmy kryptograficzne, które mają być odporne na atak komputerem kwantowym. Do końca nie jestem przekonany, czy to nie jest jakiś buzzword, jakieś takie po prostu hasło na to, żeby zdobyć popularność. No ale temat trzeba mieć gdzieś na uwadze. Jeszcze chwilkę poczekać. Myślę, że mamy inne zagrożenia, które są dużo, dużo bardziej poważne i bliższe nam niż komputer kwantowy. No tak. Ja powiem tylko jedną rzecz, że dla mnie, jeżeli chodzi o dyskusję o komputerach kwantowych, najważniejszy jest argument taki, że gdyby kryptowaluty i cała sieć kryptograficzna, blockchainowa miała upaść, to upadnie jako ostatnia. To znaczy to, co powiedziałeś wcześniej, tylko chciałbym, żeby to wybrzmiało. Po drodze wszystkie zabezpieczenia rządowe, bankowe i inne po prostu padną. To znaczy komputery kwantowe w gruncie rzeczy są argumentem za tym, żeby trzymać swój właśnie majątek w blockchainie. Dlaczego? Dlatego, że to jest bastion, który padnie jako ostatni. I teraz rozumiem, Łukasz, że w tej całej dyskusji pojawia się wątek komputerów kwantowych, dlatego że martwimy się, że komputer kwantowy złamie nasz klucz prywatny. Tak. To znaczy, że ktoś po prostu przejmie nasze środki. Tak, teoretycznie, mówię, biorąc pod uwagę definicję klasyczną komputera kwantowego, to można by powiedzieć, że wszystkie klucze prywatne staną się jawne. Oczywiście to jest bardzo uproszczona, może nie definicja, tylko uproszczone spojrzenie na problem, ale tak należałoby rozumieć problem komputera kwantowego. Te klucze prywatne, czy ta zamiana klucz publiczny, klucz prywatny występuje, czy jakby prowadzi do tego, że właśnie komputer kwantowy może złamać to zabezpieczenie. Myślę, że mogą się pojawić rozwiązania i to szybko, które zablokują tego typu operacje. Tak. Dobra. Łukasz, rozmawiamy na zmianę na temat tego, co się dzieje w komentarzach i na Kandze i na temat tego, co się dzieje na świecie. To wrzućmy jeszcze coś, co się wydarzyło na świecie. Bo powiedziałeś, że panuje optymizm i chyba faktycznie tak jest. Ten optymizm kryptowalutowy myślę, że może panować, są dwie siły. Jedna, że bankowcy i świat bankowy i polityki nam w tym pomaga poprzez pewną nieudolność, no bo chyba będziemy rozmawiali zaraz o kolejnym przyjęciu w świecie bankowym, ale uwaga, tam na wschodzie coraz wyraźniej to widać, mam na myśli Hongkong i Chiny, rośnie, ponownie kryptowaluty wracają do łask. 27 kwietnia, zresztą zaraz wkleję tutaj link, pojawił się taki okulnik tamtejszej komisji, mówię tamtejszej komisji, czyli komisji w Hongkongu, która jakby nadzoruje banki. Nie pamiętam jej dokładnej nazwy, ale zaraz będzie widać, bo wkleję komentarz. I tam jest napisane, że komisja wzywa banki komercyjne do współpracy z firmami kryptowalutowymi. Nie tylko, że jak gdyby zachęca, ale wzywa, omawia wyzwania z tym związane. I tak sobie teraz myślę, mamy tutaj na naszym podwórku Mikę czy Majkę, szereg przepisów europejskich, które tak naprawdę próbują ograniczyć swobodę kryptowalutową i ją, no wprost mówiąc, ubić. Mamy opadające amerykańskie banki, no i mamy Hongkong, który zaczyna być coraz bardziej otwarty na kryptowaluty. Jak ty byś to skomentował? No, generalnie nie jestem zwolennikiem Chin, żeby była jasność. Ja przestałem być zwolennikiem Stanów Zjednoczonych. Okej, szanuję. No, każdy ma prawo się mylić. Natomiast żartuję tutaj oczywiście. Wracając do tematu Chin, nie czuję komfortu myśląc o tym, że standardy chińskie miałyby stać się standardami światowymi. Ostatnio słyszałem o tym, że w chińskich szkołach, Sławku, wyobraź sobie, że są wprowadzane takie opaski na głowę nakładane przez dzieci, które mierzą poziom skupienia.
Ciągły monitoring sprawdza, czy dzieci na pewno czytają książkę i są skupione na lekcji, a do tego założone mundurki mierzą wszystkie parametry życiowe i lokalizację uczniów i również sprawdzają, czy są skupione, czy mają odpowiednią uwagę skupioną na zajęciach i czy są w odpowiednich miejscach, tam gdzie powinny być. Dla mnie to jest masakra, totalna inwigilacja, że tak zacytuję tutaj klasyka, ale to nie jest, jakby to podejście jest totalnie sprzeczne z wolnością. Oczywiście. Ja w ogóle nie chcę tutaj bronić Chin ani Hongkongu w żadnej mierze. No właśnie, natomiast zastanawiam się, co takiego Chiny widzą w kryptowalutach i dlaczego są skłonne supportować kryptowaluty. Ja widzę tylko ten jeden, o którym żeśmy rozmawiali jakiś czas temu, że po prostu Chiny stwierdziły, że swojej waluty nie są w stanie przeforsować, ale są w stanie zniszczyć dolara i spowodować, żeby dolar przestał być światową walutą. Może stawiają w tym momencie na kryptowaluty, a może będą chciały po prostu wywołać zamieszanie po to, żeby zobaczyć, co się stanie. Takie typowe wyrzucenie granatu do szamba. No, powiem ci tylko, dlaczego ja powoli tracę zaufanie do Amerykanów, dlatego że myślę, że no to, co robią, co robi Fed, co robi SEC, ta wielka polityka działająca na szkodę no właśnie kryptowalutowców, ale generalnie też dodruk amerykańskiego dolara, odgrzewany kotlet, nie musimy o tym rozmawiać, to po prostu pokazuje, że to państwo dawno już jakby straciło, oderwało się od swoich fundamentów. Tak, no, tak myślę. Zdecydowanie obecna władza nie sprzyja ideałom, które stały za powstawaniem Stanów Zjednoczonych. Mówię tutaj o wolności i odpowiedzialności jednostki. W ogóle ciekawe, oglądałem trochę więcej przesłuchań, które odbywają się na kongresie, czy w kongresie amerykańskim, związane właśnie z kryptowalutami, z SEC-iem i tak dalej. To wszystko, tam tematów pojawia się strasznie dużo. Pojawia się temat ESG na przykład, czyli tego, tak w skrócie mówiąc, zmowy dotyczącej obrony klimatu, która oczywiście żadną obroną klimatu nie jest, a zaczynają wychodzić na jaw fakty pokazujące, że pod hasłem obrony klimatu tak naprawdę jest coś zupełnie innego, tak samo jak zresztą kiedyś było pod hasłem dziury ozonowej. Przypomnę, mieliśmy 20 parę lat temu wielką dziurę ozonową, mieliśmy umrzeć wszyscy naraz, nagle, w ciągu jednego dnia, bo dziura ozonowa, o dziurze ozonowej już się nic nie mówi, nikt nie pamięta, że ona istnieje, natomiast zmiany, które spowodowała, są gigantyczne i wcale nie pozytywne. Jeden z przykładów, z powodu dziury ozonowej mechanizmy związane z chłodzeniem stały się prawie 10-krotnie mniej wydajne, czyli trzeba więcej energii na to, żeby coś schłodzić. No i teraz można by się zastanowić, czy przypadkiem z tego powodu nie mamy jakiegoś kryzysu energetycznego. Oczywiście żartuję, ale coś w tym wszystkim jest. To znaczy Stany Zjednoczone... Jedna ważna uwaga. Przesłuchanie związane z SEC-iem, Gary Gensler zeznaje i tak dalej, tam ostrzał wielki, grillowany jest naprawdę na chrupiąco i w pewnym momencie jeden z kongresmenów mówi dla mnie coś, co po prostu mnie zaskoczyło. On mówi, panie prezesie, proszę powiedzieć, jak pana działania tak naprawdę chronią konsumentów? I to było bardzo ciekawe, no bo kwintesencja jest właśnie w tym pytaniu. SEC ma działać po to, żeby chronić konsumentów. I padło bardzo właśnie to pytanie, które, no wiesz, dużo pytań związanych z security, commodity, ESG, tutaj jakieś inne sprawy. I nagle takie pytanie, które przywołuje nas do porządku i mówi, tutaj się troszeczkę zagalopowaliśmy, zaczęliśmy wchodzić w jakieś szczegóły, ale tak naprawdę wróćmy do bazy, nie? SEC jest po to, żeby chronić konsumenta, jak pana działania powodują, że konsument jest lepiej chroniony. I ta mina i zapowietrzenie się Gary'ego Genslera i taki totalny brak, w ogóle oniemiał, jak ryba ruszał ustami, no jest znamienny, nie? Czyli mam taką nadzieję, że jednak jesteśmy jeszcze w stanie zobaczyć odrodzenie się tych wartości w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję na to, że tam dojdzie do jakiegoś oczyszczenia. Rok wyborczy przed nami. No zobaczymy, to jest ciekawe.
ostatnio aferze, a propos jeszcze Amerykanów. Musimy, żeby ten wątek pociągnąć. 21-letni pracownik służb wywiadowczych ujawnił na Discordzie. Gamingowym, tak jest. Tak, na Discordzie wrzucał informacje, tajne informacje na temat dane wywiadowcze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo możemy się stamtąd dowiedzieć, między innymi brak wiary Stanów Zjednoczonych w to, że Ukraina wygra. Takie informacje wynikają z tego. Jednocześnie bardzo mocno wygląda na to, nastąpiła inwigilacja środowisk rosyjskich. Podobno tam dzieje się też przeciętnie. I tak sobie myślę, że skoro Amerykanie mają brak wiary w to, że Ukraina wygra, a jednocześnie widzą, że Rosja podupada, no to może to jest w ich interesie, ale nie chcę tego tak do końca wyrażać. Tam była jeszcze jedna myśl, która mnie zaskoczyła, ale teraz straciłem wątek. W każdym razie chciałem powiedzieć, że Amerykanie inwigilują wszystkich. Nawet prezydenta Ukrainy, śledzą wszystkich swoich sojuszników, jak tutaj tak naprawdę im zaufać. I skoro taka instytucja, która powołuje się na wolnościowe paradygmaty, postępuje w ten sposób, to poprzez analogię możemy dokonać pewnej interpretacji, że ich stosunek do świata krypto jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, co się dzieje gdzieś tam w kuluarach. Wiesz, pamiętaj o jednej rzeczy. Myślę sobie, że można powiedzieć teraz jedno, prawie każda giełda kryptowalutowa może powiedzieć dzisiaj tak, że lepiej chroni dane swoich użytkowników niż rząd Stanów Zjednoczonych. Okej, możliwe. Natomiast pamiętaj o tym, że na początku XX wieku partia komunistyczna, która powstała w Stanach Zjednoczonych, została zdelegalizowana z powodu głoszonych tez i uznano, że są niebezpieczne dla społeczeństwa. Tam było, nie pamiętam w tej chwili ile punktów, ale chyba 20 punktów. Jeżeli ktoś z oglądających pamięta, ile tam było postulatów głoszonych przez tą partię, to prosiłbym, żeby napisał. Z tego co wiem, praktycznie wszystkie zostały w tej chwili zrealizowane. Czyli to tylko pokazuje, że naprawdę mamy do czynienia z pewnego rodzaju postępującą degrengoladą. Ja w ogóle oglądałem ostatnio już sobie przypominam, Ben Shapiro, to jest taki publicysta amerykański, dosyć radykalny w swoich poglądach, ale no ciekawy. Ma taką serię na YouTubie, gdzie ogląda TikTok Walk, czyli tych wszystkich takich ludzi, którzy są tak bardzo do przodu i mówią o różnych genderyzmach, wyznają jakieś różne takie skrajne lewicowe poglądy i ostatnio obejrzałem fragment z TikToka puszczony tam w czasie tego programu, bo on komentuje to na żywo i po prostu jeden gościu mnie zabił. On powiedział, ten, który nagrywał tego TikToka, mówi, że on się nie zgadza na to, że dlaczego, żeby jeść, musimy pracować. Że on się na to nie zgadza, nie ma zgody z jego strony. On powiedział, nie rozumie, dlaczego ci wredni kapitaliści narzucają taki pogląd, że żeby móc zarabiać pieniądze, to trzeba pracować. On się z tym nie zgadza i uważa, że to jest największa niesprawiedliwość na świecie. Co można powiedzieć, jak tego typu hasła pojawiają się w przestrzeni publicznej? Znaczy, najgorsze jest to, że przestrzeń publiczna w nie wierzy, no bo przecież bardzo często podnoszone eksperymentem społecznym jest minimalne wynagrodzenie w znaczeniu gwarantowane wynagrodzenie. I mówi się o tym, że w tą stronę powinien świat zmierzać, chociaż zgodnie z moją wiedzą, uwaga, nie jestem tutaj ekspertem, tam gdzie zastosowano gwarantowane wynagrodzenie, to były jakieś miejsca w Skandynawii, tam ten eksperyment się nie powiódł, ale uwaga, nie wypowiadam się tutaj ex cathedra z autorytetem, no tylko to pokazuje, w jaką stronę ten świat zmierza. No, odsyłamy do książki Limes Inferior Zajda, polecamy przeczytać, do czego może prowadzić gwarantowane świadczenie i jak to będzie skutkowało, czy może skutkować, bo pamiętajmy, że to jest tylko i wyłącznie opowieść science fiction, no jak może zmieniać i wpływać na społeczeństwo. Łukasz, przeczytam Ci kilka komentarzy z Telegrama, które pojawiły się na przestrzeni ostatniego tygodnia, a też do naszego zespołu, który nas w tej chwili ogląda, proszę wstawiajcie na Slacku mi Łukaszowi komentarze, do których powinniśmy się odnieść. Nie Slacku, tylko na YouTubie. Na Slacku, bo mam dostęp do Slacka, proszę o nas zespół teraz, bo dzisiaj rano jeszcze rozmawiałem, tak. A najlepsze jest to, że
jak się mówi, żeby nie brać przykłady z projektów, które mają miliardowy market capy, miliony użytkowników, to słyszę odpowiedź, tamto to skamy, my jesteśmy lepsi, to nie jest poważna rozmowa. I dalej, masa projektów nie ma problemów z ujawnianiem w czasie rzeczywistym ilości tokenów zamrożonych. Kanga jest tutaj wyjątkiem, ona ma z tym problem. Masa projektów nie ma problemu z white paperem, Kanga ma, a jak słyszymy o bombie atomowej, to się okazuje, że bombą atomową jest wyjście za granicę, co przecież Kanga robi od samego początku, taki odgrzewany kotlet. Dalej, setki projektów nie mają problemów z CoinMarketCap, CoinGecko, CoinPaprika. Kanga ma problem ze znalezieniem kontaktu o nich. Dużo, jak to niektórzy mówią, negatywnego foodu, chociaż nie wiem, czy food może być nienegatywny, wylewa się w tej chwili na Telegramie od naszej społeczności. Szereg zarzutów związanych z ceną naszego tokena i też zarzut jakiejś naszej impotencji. Myślę, że powinniśmy do tego się odnieść. Jak byś to skomentował? Dla jasności nie omawiałem, słuchajcie, nie omawiałem. Zawsze jak prowadzimy kwadrans z Kangą, to ja się z Łukaszem spotykam na 5 minut przed audycją. Każdy z nas się oddzielnie przygotowuje, więc nie jesteśmy przygotowani do tej dyskusji. Ale myślę, że powinniśmy o tym rozmawiać, bo jest jedna rzecz, która jest bardzo pozytywna, która się pojawia na Telegramie i w komentarzach, że występujemy i pojawiamy się i łapiemy byka za rogi. No to ja mogę tylko powiedzieć, że szukałem dosyć długo white papera Binance'a i na przykład OKX-a i nie znalazłem. Jeżeli ktoś ma, to bardzo bym prosił o podrzucenie. To tak a propos white papera dla Kangi. Jeśli chodzi o CoinGecko, to wydaje mi się, że tam jesteśmy dosyć dobrze spozycjonowani. CoinPaprika również. Z CoinMarketCapem faktycznie mamy problemy i jeżeli ktoś uważa, że to jest takie proste, prosimy o kontakt, żeby skontaktował się z nami. Jeżeli ten ktoś, że tak powiem, załatwi temat, nie będziemy tutaj uciekali się od tego, żeby wynagrodzić taką osobę za wykonaną pracę, więc zapraszamy. Natomiast do tych takich na przykład związanych z ceną tokena KNG, no to ja mogę powiedzieć, no co, mamy manipulować ceną? Nie bardzo rozumiem takie zarzuty. Rynek jaki jest, taki jest. Możemy się kłócić, czy jest drogo, czy jest tanio, ale my jesteśmy zwolennikami wolnego rynku i wolny rynek narzuca taką cenę, jaka jest w tej chwili. No i wszelka próba manipulacji byłaby zła. Dobra, pierwsza sprawa jest taka, że coś jest z moim mikrofonem. Podobno, więc proszę dajcie tutaj znać, czy mój mikrofon działa lepiej, czy działa gorzej. Marta, jak rozpoznajesz coś? Mówię. Teraz muszę Łukasz mówić ja i chciałbym tylko się dowiedzieć, żeby ktoś w komentarzu napisał, czy dobrze mnie teraz słychać, czy nie, bo być może musimy zmienić mikrofon. Litwo, ojczyzno moja, to jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto ciebie stracił, dziś piękność twą całej ozdobie, widzę, opisuję, bo tęsknię po tobie, pam, param, pam, pam. O, jest dobrze. No. Nie, tak zanika, przerywa od czasu do czasu. Mamy inny mikrofon? Dobra. To teraz ja będę mówił tak, żeby móc spokojnie wymienić mikrofon Sławka. Jeszcze jeden temat jest, który poruszyłeś, to znaczy ujawnianie zamrożonych tokenów. Ja powiem tak, można przyjąć, że zamrożonych tokenów jest 21 milionów. I to jest najprostsze wyjaśnienie. Ujawnianie ilości zamrożonych tokenów przez inne projekty ma o tyle sens, gdyż one mają najczęściej nielimitowaną ilość tokenów, czyli nie mają tego ograniczenia w dostępnej ilości tokenów. Kang jest 21 milionów i więcej nie będzie. Można z góry przyjąć, że kilka milionów jest cały czas nieużywane, bo mamy zamrożone na kangowym koncie i ono nie pracuje, te kangi nie pracują na POS-ie, ponieważ są przeznaczone dla naszych przyszłych partnerów, jakichś kluczowych albo inwestorów, a cała reszta dla uproszczenia można przyjąć, że jest zamrożona poza tymi, które są dostępne na rynku i wystawione na sprzedaż. Także znakomita część tokenów jest zamrożona. Jeśli chodzi o inne... Jejku, ale to się teraz dzieje, słuchajcie, nie mogę się skupić, po prostu podmianka mikrofonu jak zmiana opon w Formule pierwszej w pit-stopie, czyli po prostu błyskawiczne zmiany, chyba trwało to krócej niż zmiana tych opon. Cześć Sławku, czy jesteś z nami na linii?
Mam nadzieję, że jestem, bo jest jeszcze druga opcja, że co mogło nie działać, mógł nie działać kabel. I to niestety jest tak. Marta, jak sądzisz? Myślisz, że działa teraz? Marta, przy okazji wykorzystam ten moment na private czacie, wstawiłem ci link, który możesz stawić w komentarzu a propos tego, co mówiłem o Hongkongu, a wy, moi drodzy, którzy nas oglądacie, proszę dajcie znać, bo chciałbym też skomentować to, co odnieść. Jest okej, napisał Paweł, czyli brawo. To jest, brawo Marta, brawo społeczność, słychać. Łukasz, a propos Coin, bo rozumiem, że CoinGecko i CoinPaprika, tam relacje są ułożone z jakiegoś powodu, z tym CoinMarketCapem faktycznie nie możemy się dogadać. Tak, tam jest trudno, są jakieś zakłócenia, jakieś przerwy w komunikacji, ale idziemy do przodu, to znaczy mam wrażenie, że tam zespół stara się dogadać ze wszystkim. No mówię, dla mnie to jest o tyle dziwne, że z CoinGecko czy z CoinPapriką żadnych problemów nie ma i ta komunikacja układa się bardzo dobrze i pozytywnie, o tyle z CoinMarketCapem jest trudniej. Rozumiem to tak jak na przykład niektórymi portalami newsowymi w Polsce, z niewiadomych powodów Kanga nie jest na nich wymieniana, a jak się dojdzie do tego dlaczego, no to można nabrać pewnych podejrzeń z powodu na przykład jakichś aliansów, jakie mają z naszą konkurencją. Zresztą to już nie jest nawet ukrywane, że tak to wygląda, natomiast chciałbym, żeby wybrzmiał taki komunikat, że my robimy wszystko, żeby być na tym CoinMarketCapie. To nie jest dowód, mam nadzieję, naszej impotencji, tylko różnych przeszkód. Naprawdę zaangażowaliśmy w to różne siły. To nie jest tak, że się tam wypełnia formularz albo wysyła maila. To trzeba zrobić to 200 razy i liczyć na to, że ktoś to odbierze. Próbujemy działać również, lobbować za tym, żeby się udało. Jeżeli możecie nas tam wesprzeć, to nas wesprzyjcie. Natomiast chciałbym jeszcze się odwołać do white papera, bo skomentowałeś to, prawda? Tak, no ja uważam, że white paper jest dobry dla projektów, które startują, a nie dla projektów, które działają. Nie widziałem white papera Poloniexa, nie widziałem white papera Bittrexa, OKX-a czy Binance'a. No tak, chodzi o to, że pytanie, jakie mamy podejście, i przypomnę pewną dyskusję, którą mieliśmy wewnątrz tutaj Kangi, o tym, czy mamy przygotowywać white paper, czyli mówić o naszych planach na przyszłość, czy powinniśmy manifestować sukcesy, które odnieśliśmy tam na przestrzeni ostatnich miesięcy. No i jasno możemy powiedzieć, że tutaj ta dyskusja była, no, trwa do dzisiaj. To nie jest tak, że wszyscy powiedzieli, że jedno albo drugie. Ja jestem zdania takiego jak chyba ty, Łukasz, to znaczy, że my powinniśmy na bieżąco, być może moglibyśmy to robić lepiej, ale na bieżąco przygotowywać jakiś taki dokument, który by podsumowywał, co udało nam się osiągnąć. Co jest wadą white papera, według mnie? Według mnie wadą white papera jest to, że taki white paper wyraża pewien paradygmat, że można w świecie kryptowalut zaplanować coś na rok w przód. No właśnie. Ja uważam, że nie da rady tego zrobić. To znaczy, z jednej strony mamy technologię, która się zmienia z prędkością światła, z drugiej strony na tej szachownicy pojawiają się urzędnicy i wyzwania związane, nie wiem, z bankami i tak dalej. To znaczy, to, co ja dostrzegam w Kandze, to jest ta substancja, która jest po prostu, idzie przed siebie, jakby można, no, i po prostu próbuje tak naprawdę zdominować rynek i działamy agile'owo, co nie oznacza, chciałbym to, żeby to wybrzmiało, że nie działamy bez planu. Mamy plan, natomiast cały czas go dopasowujemy. I w tym względzie... Ja wyjaśnię różnice podejść, jakie są. Z jednej strony mamy podejście typu roadmapa, planowanie, 5 lat do przodu, wyznaczanie sobie celi i szczegółowy opis drogi. I to jest podejście takie klasyczne i ono faktycznie musi być realizowane przez duże firmy. Firmy, które mają tysiące pracowników i są po prostu ociężałe. My jako Kanga jesteśmy jeszcze cały czas małą organizacją, zwinną i to jest nasza przewaga. Nie możemy z tego rezygnować. Nie możemy sobie wyznaczać celi, które mają być zrealizowane za 2 czy 4 lata. Mówię tutaj oczywiście o celach nie jakichś takich wizjonerskich, tylko o takich bardzo szczegółowych planach, bo po prostu świat się zmienia. Przyrównałbym to do tego, jak planujemy wycieczkę. Jeżeli jesteśmy dużym tirem, to musimy zaplanować trasę z punktu A do punktu B bardzo dokładnie, ponieważ musimy zmieścić się pod każdym wiaduktem, zmieścić się na każdym zakręcie i być
po prostu gotowym na to, żeby nie utknąć, ale jeżeli poruszamy się pieszo albo rowerem, to wtedy możemy sobie pozwolić na to, żeby pojechać na skróty przez las i wiemy dobrze o tym, że możemy dostosowywać drogę na bieżąco, byle tylko utrzymać kierunek i to jest to, co my w tej chwili robimy, to znaczy skupiamy się na bardzo intensywnym rozwijaniu sieci kantorów gotówkowej. Gotówkowej. Tak. No ponad 800 punktów, tak? To jest największa sieć na świecie i nie ukrywamy, że zaczyna to być zauważane przez świat. To znaczy już niektórzy wielcy zaczynają widzieć nas jako pewną organizację, która ma jakieś osiągnięcia na skalę światową, z czego się bardzo cieszymy. To jest bardzo dobre. Z drugiej strony mamy Kanga Pay, który też się rozwija bardzo intensywnie. Chcielibyśmy oczywiście, żeby było 10 razy bardziej, no ale rozwijamy się tak szybko, jak możemy. Po prostu, żeby było szybciej, to chyba musielibyśmy być jeszcze więksi i jeszcze więcej osób mieć zatrudnionych na pokładzie, bo kolejka do wdrożeń jest. Jak patrzę, myślę o planowaniu, to mi się zawsze pojawia moja przygoda z dotacjami unijnymi i wnioskiem unijnym, który musieliśmy przygotować na pewien projekt. Tutaj nie jest istotne, co to za projekt był, ale ważne jest, że w pewnym momencie musieliśmy zaprojektować, jak chcemy zrobić kampanię marketingową. I tam musieliśmy w tym wniosku powiedzieć, że to był, słuchajcie, 2008 rok, czyli bardzo, bardzo dawno temu, że tyle pieniędzy chcemy wydać na gazety, tutaj chcemy tyle pieniędzy na marketing w radio, w telewizji i w internecie. No i po 3 latach, jak dochodzi do momentu wydawania tych pieniędzy, robimy pierwsze próby marketingu w tych kanałach i nagle się okazuje, że marketing internetowy jest 100 razy bardziej skuteczny od wszystkich pozostałych. No i my byśmy chcieli teraz wydać wszystkie pieniądze, przenieść z tego radia, z telewizji, z czasopism na internet. I stoimy przed dylematem. Albo złożymy wniosek, poczekamy 3 miesiące i może urzędnicy się zgodzą, tak. Albo nic nie zrobimy, będziemy wydawali tak, jak było i powiemy trudno. I to jest właśnie z tym planowaniem. Jeżeli byśmy wydali wszystkie pieniądze na marketing internetowy, który był najbardziej efektywny i osiągnęlibyśmy największy sukces, to zawsze ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, no ale mówiliście, że będziecie w czasopismach albo w telewizji. No i to jest problem z roadmapą dla tego typu przedsięwzięć jak Kanga. My jeszcze długo nie będziemy organizacją, która będzie mogła planować 5 lat do przodu. W ogóle nawet nie wiem, czy w tej branży można aż właśnie, takie plany. W sensie, myślę sobie, że jeżeli ktoś w takiej branży robi plany na 5 lat do przodu, to coś jest nie tak. Albo często i zmienia. Tak, ale znowuż bardzo zależy mi na tym, żeby to wybrzmiało. Myślę, że mamy wizję bardzo silną. Chcemy być największym graczem gotówkowym, to jest jakby jeden aspekt, chcemy, żeby z każdego miejsca na świecie, to a propos takiego serwisu, który kiedyś się nazywał Kanga Cash, a teraz się nazywa GoCash, z każdego miejsca na świecie każdy człowiek mógł w ciągu 5 minut kupić kryptowalutę albo sprzedać za pomocą przelewu. Chcemy być giełdą kryptoaktywów i kryptowalut, nie tylko kryptowalut, ale i kryptoaktywów i ciężko nad tym pracujemy. I to jest nasza wizja, do której zmierzamy, natomiast narzędzia nam się zmieniają każdorazowo, planujemy na kilka miesięcy w przód, nie na 5 lat w przód, ale mamy wizję. Natomiast myślę sobie, Łukasz, że faktycznie, bo ja wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że dużo osób zainwestowało w token KNG. Zaufało tobie, mi, całej naszej organizacji i myślę sobie, że nasi inwestorzy i nasza społeczność może mieć takie poczucie, że nie mamy planu i że do końca nie wiedzą, co się dzieje. Myślę, że musimy o wiele bardziej akcentować to, co nam się udało osiągnąć. Zresztą ten film, który pojawił się chyba 2 tygodnie temu, film, który Marta, ty przygotowałaś, tak? Spoglądam tutaj na naszą operatorkę. No ja byłem z niego strasznie dumny. On pokazuje, co nam się udało osiągnąć, nam, polskiej społeczności, która oczywiście według niektórych uważana jest, że nie jest polska, to taki przytyk do urzędników, że udało nam się osiągnąć bardzo dużo. Dobra, Łukasz, coś ze świata krypto. No, tak, First Republic Bank. To może nie jest ze świata krypto, ale ze świata finansów. Mówiliśmy o tym w sobotę. Bank, który już nie istnieje, został całkowicie przejęty przez JP Morgan Chase i od 1 maja, czyli od poniedziałku, wszystkie oddziały, jak się otworzyły, to nazywają się teraz
Chase Bank, czy JP Morgan Chase. Kolejny nieciekawy sygnał. Można powiedzieć, że najpierw Fed coś broi, a potem się dziwi, że mamy pożar. No, nieciekawa sytuacja. Przypomnę, że podstawowym zagrożeniem w tego typu akcjach jest to, że po prostu znikają małe banki, znikają banki niezależne i to powoduje, że nie mamy konkurencji, a jak na końcu zostaną 4 duże banki, to będziemy mieli po prostu, no to się nazywa oligopol tak. w ekonomii, czyli po prostu zmowę działania dużych graczy, którzy będą niszczyli wszelkie objawy konkurencji. No i oczywiście wtedy powstaną urzędy, które będą pilnowały tej konkurencji, wszyscy urzędnicy będą szczęśliwi, no ale na pewno nie będą szczęśliwi konsumenci, czyli my wszyscy, a pamiętajmy, że my przede wszystkim jesteśmy konsumentami. Nawet jeżeli pracujemy, to pracujemy tylko 8 godzin dziennie, a cała reszta czasu, a nawet w czasie tych 8 godzin też jesteśmy po prostu ludźmi i konsumentami, a nie pracownikami. Socjaliści chcieliby, żeby to było odwrotnie, czyli żeby praca była najważniejsza, a reszta cała nie. Tak myślę, że socjaliści by chcieli, żeby pieniądze brały się znikąd właśnie. Nie, no, zwróć uwagę, że socjaliści mówią praca dla każdego, praca jest najważniejsza. Tak, każdemu według jego potrzeb. Tak, no, ja uważam, że... Tak, oczywiście. Dobra, czytam kolejny komentarz. Piotrze, bo Piotr napisał, że znalazł white paper Binance'a, a ja zakładam, że znalazłeś white paper tokena BNB. Ale jeżeli jest inaczej, to daj linka. Ja przyznaję z czystej ciekawości, chętnie bym się zapoznał z white paperem Binance'a jako giełdy. To byłoby interesujące. Zobacz, jakie mają plany. Wiesz co, Łukasz, myślę sobie, że bo faktycznie ceną nie możemy manipulować, ale jest pewna rzecz, na którą możemy wpłynąć. Możemy dodawać nową użyteczność tokena KNG. Robimy to poprzez dodawanie nowych narzędzi. Być może powinniśmy, i tutaj trzeba się wsłuchać w głos społeczności, znaleźć jakieś takie zastosowanie, które wychodzi poza kanon. To jest jakby jedna rzecz. No i można kiedyś pokusić się o to, żeby na przykład, nie wiem, połowę podaży wrzucić na adres 0000. Nie mówię, że jestem tego fanem, ale myślę sobie, że tutaj jakieś takie pomysły również są. Czytam komentarz z Telegrama, wywiad świetny, chodzi o wywiad dla Rafała Gębury, 7 metrów pod ziemią. No i tam Rafał przypomniał, że nad Kangą wisi kara w wysokości 10% obrotu. To jest ta kara, którą może UOKiK uderzyć właśnie w nas. No i ja myślę sobie, że my powinniśmy powtarzać to, co powtarzaliśmy już wcześniej i mówię to z całym przekonaniem, że Kanga na taką niesprawiedliwą karę jest przygotowana. Po prostu. My wiemy o tym, że w tej chwili urzędnicy ostrzą zęby nie na Kangę, tylko na świat kryptowalut i jesteśmy przygotowani na różne kary, na tę karę również. Proszę, przyjmijcie ten statement tutaj z moich ust. A ja chciałam Tobie, Łukasz, powiedzieć, że przyglądałem ostatnio wyniki badań a propos milenialsów. Zaraz też wstawię linki tutaj. Prawie połowa milenialsów ma w tej chwili kryptowaluty i to tam już o tym rozmawialiśmy, ale jest inne zagrożenie. No. Milenialsi nie chcą oszczędzać w funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych. Istotna część uważa, że ich emerytura to kryptowaluta. To znaczy, że lepiej im kupować po prostu kryptowalutę teraz. Co ciekawe, w tych raportach nie było mowa tylko o Bitcoinie, była również mowa o altach i to jest dla nich zabezpieczenie na przyszłość. I muszę Ci przyznać, że ja nie brałem oczywiście byłem tego świadomy, ale nie brałem pod uwagę aspektu politycznego czy kontrowersji politycznej, no bo jeżeli tak będzie, to okazuje się, że promowanie systemu kryptowalutowego nie tylko uderza w świat bankowości, ale przede wszystkim w ZUS. W ZUS i w ogóle w ustalenia dziadka Bismarcka, tak? Nie mojego oczywiście, tylko kogoś tam innego, no bo to on przecież wprowadził umowę międzypokoleniową, no nie? No to myślałeś o tym, że tak naprawdę promowanie krypto w tej chwili uderza w system emerytalny i w naszych rodziców i dziadków? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ZUS spełnia wszystkie kryteria, żeby nazwać
ten projekt, czy tą organizację piramidą finansową, gdyż wypłaty bieżące są realizowane z wpłat tych nowych członków, którzy mają obiecaną wypłatę kiedyś w przyszłości, której najprawdopodobniej nie będą mieli. Oczywiście z powodu pewnych, nazwijmy to, manipulacji formalnych i prawnych, te wypłaty będą się odbywały, natomiast ich wartość będzie znikoma. Już teraz, jak sobie policzymy naszą emeryturę, jaką dostaniemy, to porównamy to z tym, co wpłacimy do ZUS-u, to oczywiście nie ma zupełnie porównania. Tak? Myślę, że możemy być uczciwi i powiedzieć, że to nie jest kwestia samego ZUS-u. To jest kwestia wszystkich systemów emerytalnych państwowych, które polegają na umowie międzypokoleniowej. Ta umowa tak naprawdę jest oszustwem. Tak, założenie, że zawsze będzie nas coraz więcej, to jest niewłaściwe. Na początku, gdy ZUS powstawał, to z tego co pamiętam, była mowa o tym, że kilkanaście czy nawet więcej osób składało się na jedną emeryturę, czyli tak. składki kilkunastu czy kilkudziesięciu osób były składane na jedną wypłatę emerytury. W tej chwili mowa jest o kilku osobach, a już niedługo może się okazać, że ta proporcja będzie odwrotna, czyli będzie więcej emerytów niż osób pracujących i to jest coś, co faktycznie nas może czekać. Ten system musi upaść. Oczywiście rząd mówi nie, my gwarantujemy, po prostu dodrukujemy pieniądze, a jak ktoś się zapyta o inflację, nie, dodruk pieniędzy nie ma nic wspólnego z inflacją. Łukasz, to mi przypomina historię z Okrągłego Stołu. Tutaj taka ciekawostka historyczna. Okrągły Stół czym jest, prawie każdy wie, ale wszyscy znamy te ustalenia polityczne stamtąd, a tam również przyjęto szereg ustaleń ekonomicznych, które okazały się po prostu nieudanymi ustaleniami, natomiast jedno z tych ustaleń weszło od razu w życie, co było przyczyną wielkiej inflacji na początku lat 90. Natomiast brzmiało to wspaniale. Wiesz, jakie to było ustalenie? No to uczestnicy Okrągłego Stołu, jedna strona była reprezentowana oczywiście przez środowiska solidarnościowe, dostrzegli, że mamy w tej chwili do czynienia z podwyżkami. Jeszcze nie gigantycznymi, ale z podwyżkami. No to w jaki sposób można było ratować wszystkich ciężko pracujących tutaj, nie powiem, że robotników, tylko pracowników. No ktoś wpadł na pomysł, że będzie się na przykład w maju indeksowało, jakie były podwyżki cen i ten indeks będzie się przykładał do płac na czerwiec. Czyli o tyle będziesz wyższy dostawał płace. Wszyscy mieli dostawać o tyle wyższe. No i efekt tego był taki, że nastąpiła taka drabinka, że płace rosły, ceny rosły i doszło do czy tam do galopującej inflacji. Tak. No pojawił się wtedy pan Balcerowicz, którego jedni lubią, drudzy nie lubią, ale to jakby nie patrzeć, jego plan zablokował akurat te działania. Nie chcę tutaj wyrażać żadnych swoich sympatii politycznych, to nie o to chodzi, tylko chodzi mi o to, co się dzieje, jeżeli nie pozwala się wolnemu rynkowi działać, tylko przyjmuje się jakieś wspaniałe ustalenia. Tak, już nie chce mi się komentować, bo to już zaczynamy wchodzić w grząski grunt polityczny. Tak, a tego nie chcemy, tak. Przypomnę wszystkim tym, którzy nas teraz oglądają, żeby polubili nas, czyli nie Sławka i mnie, bo tutaj można nas nie lubić, ale zależy nam na tym, żebyście dali łapkę w górę, kliknęli subskrybuj i dzwoneczek, napisali jakikolwiek komentarz, nawet bardzo krytyczny. Jak widzicie, lubimy krytyczne komentarze, one powodują, że przez 45 minut rozmawiamy sobie o wszystkim, tylko nie o kryptowalutach. Dobra, zagadamy o kryptowalutach teraz. Więc subskrybujcie, dzwoneczek i lajkujcie. Dlaczego warto kliknąć łapkę w górę? Bo ilość łapek w górę to każda łapka w górę zwiększa nagrodę, jaka będzie przyznana za tydzień w naszym nieustającym konkursie cotygodniowym na najlepszego analizatora technicznego, czy analityka technicznego, czyli kogoś, kto na podstawie danych, które ma z wykresów, przewidzi cenę, która będzie za tydzień o godzinie 9 na rynku Bitcoin do USDT, na Kandze oczywiście, i ci, którzy zrobili tą analizę, są proszeni teraz o to, żeby dać komentarz w postaci #kwadrans z Kangą 148 i podali swój typ ceny wyrażonej w dolarach, bez centów, 5 cyfr, no chyba że ktoś jest bardzo optymistyczny, to może podać 6, a ci pesymiści mogą podać 4. No ale widzę, że główne 5-cyfrowe liczby są podawane. Zachęcamy do dzielenia się swoją wiedzą i swoimi predykcjami, bo jeżeli ktoś poda dobrą
cenę, będzie najlepszy, to otrzyma nagrodę w postaci 10 postaci tokenów KNG, 10% ilości łapek w górę pod tym filmem, który teraz oglądacie. I co? Może przeczytam wyniki. A no właśnie, bo w zeszłym tygodniu ludzie typowali i czy udało się komuś... Tak, po pierwsze udało się trafić, pomyłka była niewielka, nagroda to 64,7 tokenów KNG. Zachęcam do trzymania, bo przecież za kilka tygodni, może nie kilka tygodni, ale lat to będą przecież grube miliony złotych. To nie jest porada inwestycyjna, nie ciągnięcie mi później za język. Wygrała osoba, która nazywa się Love Life. I bardzo fajna nazwa. Podała cenę $28,011, a na Kandze o godzinie 9 było $28,016. Brawo. Love Life. Zgłoś się proszę do najbliższej kolektury. A tak konkretnie chodzi o to, że do customer service'u. Tak, bo ukazuje się, że później są problemy. Tak, bo ludzie chodzą do różnych... Tak było. Wiem, że raz czy dwa razy ktoś gdzieś poszedł i później jakoś to dziwnie wyglądało. Tutaj Karolina wstawiła linki do tych badań o milenialsach. Jedno badanie jest z poprzedniego miesiąca, drugie z poprzedniego roku, ale z obydwoma warto się zapoznać. Daily Chain napisał, że Bybit, jedna z największych giełd, wprowadza pełne KYC. Tak, jest wymagane pełne KYC. No, jakby coraz więcej giełd wprowadza te KYC, no ale jeszcze niektórzy się opierają. Co ciekawe, chyba na konferencji Konsensus, która skończyła się parę dni temu, była informacja podana przez Mastercard, że Mastercard zaczyna wspierać Web 3.0 i będzie w ten sposób autoryzował transakcje. Na początku można powiedzieć, że świetnie, super, potem można chwilkę się zastanowić, czyli coraz większa inwigilacja, no ale różne komentarze są, natomiast widać, że nawet ten świat tych twardych, czyli starych, przestarzałych technologii związanych z kartami kredytowymi i płatnościami, w ogóle kartą, zaczyna przechodzić w stronę kryptowalut, zaczyna dostrzegać coraz bardziej ten świat. Na pewno wpływa to na adopcję, na pewno jeszcze więcej osób usłyszy o kryptowalutach i na pewno jeszcze więcej osób będzie chciało kawałek tego tortu uszczknąć, a pamiętajmy, że bitcoina jest tylko 21 milionów, czy będzie 21 milionów, więcej nie będzie. Jeżeli chcemy posiadać choć jednego bitcoina, to musimy się spieszyć, bo chętnych jest coraz więcej. Sławek, takie wyzwanie dla ciebie. W Stanach coraz więcej regulacji, zagrożenia, niepewności, giełdy uciekają ze Stanów. A co ty byś powiedział? A propos Stanów? Tak. No ja bym powiedział, ale a propos naszych planów i Kangi, no na przykład. Ja bym powiedział, że Kanga ma być wszędzie. Nawet, chciałem powiedzieć, że nawet w Korei Północnej. A teraz sobie pomyślałem, że ja powinienem takie rzeczy mówić. Chyba ja powiedziałem to na głos? No, dobra, ale w Korei Północnej może nie, ale oczywiście chciałbym, żebyśmy byli w Stanach obecni, pomimo tego, że, tak jak wcześniej powiedziałem, mam wątpliwości co do uczciwości. No, pamiętaj, że to może się zmieniać, to nie są Amerykanie, tylko to są urzędnicy i politycy, a oni są zmienialni. Ja tylko mogę powiedzieć, że prezes jednej giełdy z Australii, celowo nie wymieniam nazwy, powiedział jedną rzecz. Ja przeczytałem to, mówię, kurczę, Sławek udzielił wywiadu, a to jednak nie Sławek, to nie ty byłeś. Powiedział, tam gdzie inni widzą problemy i związane z regulacjami krypto, my widzimy szanse i dlatego chcemy wejść na rynek amerykański. Ja mówię, no to idealnie pasuje do ciebie, więc myślę, że niektórzy mogą już przewidywać, że w Stanach też chcemy być obecni, na pewno będziemy tam chcieli zaistnieć, może już niedługo. Tak, no, to był też jeden z zarzutów, który się pojawił na Telegramie ostatnio, że my ciągle wychodzimy za granicę, a za tą granicę nie możemy wyjść, ale wychodzimy, no bo przecież właśnie w przyszłym tygodniu jesteśmy w Japonii, będziemy mieli dużo ciekawych spotkań. Wiem, że od spotkań dzieci się jeszcze nie biorą, ale będziemy nad tym pracować. Również przejeżdża właśnie ktoś ze Stanów, żeby z nami rozmawiać. A ja a propos jeszcze takich teorii
nawet nie spiskowych. A propos tego ostracyzmu, który kierowany jest w stronę krypto, ostatnio słuchałem, bardzo lubię słuchać ten podcast, raport o stanie świata. Zachęcam do słuchania sobotniego wydania. Pewnie duża część naszych słuchaczy też słucha ten raport. I tam pojawia się dyskusja o wojnie w Sudanie. Sudan, państwo w Afryce. Okazuje się, że w tę wojnę zaangażowana jest grupa Wagnera. Grupa Wagnera, prywatne wojsko jednego z Rosjan, który kiedyś był przestępcą, teraz próbuje wejść do świata oligarchii i faktycznie odnosi sukcesy, jeżeli chodzi o zabijanie ludzi. Była to zresztą grupa Wagnera, współpracuje również z Putinem, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Mniejsza z tym, ważne jest to, że dlaczego grupa Wagnera pojawiła się w Sudanie. Oto okazuje się, że Sudan, czego ja nie widziałem, mam wiele kopalni złota. Tam tego złota można wydobyć bardzo dużo i grupa Wagnera w sposób półlegalny, a tak naprawdę nielegalny, wyprowadza tony złota z Sudanu. W tym podcaście jest podana ta ilość, nie pamiętam, czy to jest 25 ton złota, czy po prostu bardzo, bardzo dużo. Po co? Po to, żeby wesprzeć Rosjan, którzy w tej chwili wprowadzają w obieg to złoto, żeby Rosja mogła się rozliczać, żeby mogła się utrzymywać, żeby mogła prowadzić rozliczenia międzynarodowe. Rosjanie i oligarchia. I moje pytanie jest teraz takie, czy ktokolwiek podnosi ten głos i na przykład mówi, słuchajcie, musimy w tej chwili ograniczyć obrót złotem, no bo wiemy o tym, że przestępcy za pomocą organizacji paramilitarnych wspierają Rosję do rozliczeń międzynarodowych. Słyszałeś jakikolwiek głos, który uderzał w złoto? No nie, tak samo jak nie słyszałem głosu, który by uderzał w handel diamentami, czy cokolwiek takiego. Można powiedzieć, że mamy w tej chwili na świecie straszną hipokryzję, to znaczy pod hasłami właśnie obrony, tutaj walki z terroryzmem i tak dalej, wprowadza się ograniczenia, które dotyczą tak naprawdę ludzi, pojedynczych osób, zwykłych obywateli, podczas gdy bardzo wąska grupa ludzi może cieszyć się pełną swobodą i wolnością. No to przyrównam to do już słynnego tutaj stwierdzenia, że należy ograniczyć loty samolotem, trzeba wprowadzić jakieś tam podatki, ślad węglowy i tak dalej na samoloty, z wyłączeniem samolotów prywatnych. No, niemieckich i francuskich. Tak, nie? To tak samo jak to, że produkcja samochodów spalinowych ma być zabroniona, z wyłączeniem tam Ferrari i Lamborghini. No to jest, można powiedzieć, coś... No jasne, tak. Wiemy co ten. Sławku, musimy kończyć. Zostało nam 6 minut. 6 minut, Dzisiaj mamy drugi dzień maja, ci, którzy nas oglądają. Majówka, dobrze. Tak. Powinniśmy być grilla tutaj, gdzie jest grill? Marta? Grill? Okej. Mister Dacholt napisał, czy bylibyście skłonni do zalistowania bardziej popularnych w Polsce krypto jak Hex, Xen, Hedron i Maxi. Hipokryzja napisał ktoś, nie wiem, czy to w stosunku do tego, co my tutaj... tokena jakiegoś. Tak. Czy Neblank, napisz, proszę, o co ci chodzi. No właśnie... Kurczę, zawsze o tym gadamy. Będą nowe tokeny na Kandze, pojawiają się nowe tokeny cały na Kandze, cały czas dodajemy nowe tokeny. Mamy coraz więcej tych tokenów, w tej chwili chyba już prawie 300 par. Już nie słyszałem dawno głosów, że na Kandze nie ma tutaj, za mało par jest, nie można handlować. Jest bardzo dużo, jesteśmy z tego zadowoleni. Jeśli chodzi o nowe tokeny, to słuchajcie, piszcie. Jeżeli brakuje wam jakichś par, to piszcie, to dla nas też jest ważne. Może wkrótce wprowadzimy jakiś system głosowania, żeby społeczność mogła proponować jakieś nowe tokeny. To by było super. W sensie myślę sobie, że wiadomo, że kłuje to moje serce, jeżeli słyszę, że nie słuchamy społeczności, ale widocznie społeczność tak uważa, że jesteśmy może głusi na jej słowa, ale tak nie jest. No przecież spotykamy się, odbieramy telefony, ale myślę sobie, że właśnie wprowadzenie głosowania za pomocą tokena KNG to by było coś. Nowa użyteczność. Nowa użyteczność i tyle. Czytam jeszcze komentarze. Okej. Będzie bolało, Łukasz, ale no trudno. Lubimy, czasami jak nas boli, no nie? To jest też cytat z Telegrama. Tu przez 4 lata są problemy, żeby dodać tokeny stop 20.
a dopiero co marzyć o nowościach. I Piotr odpowiada, to prawda, tempo poprawiania i dodawania jest naprawdę tragiczne, amatorsko programuję, czasami ktoś mi coś zleci i ja mam czasy poprawek rzędu godzin, chociaż sam działam niestety, ale po profesjonalistach oczekiwałbym, że zanim ja pomyślę o jakiejś funkcjonalności, to oni ją już dodadzą, bo wiedzą dokąd idą i poświęcają temu czas. Na to przychodzi odpowiedź kogoś innego, BNB, XRP, ADA, Dodge, Sol, DOT, Litecoin, TRX, AVAX, próżno szukać na Kanze, ale za to projekt, i uwaga, to jest cytat, za to projekt bankruta Palikota jak najbardziej. Dobra wiadomość jest taka, że niektóre z tych tokenów, które przeczytałem, są na Kanze od jakiegoś czasu. Nad kolejnymi działami. Ja powiem tak, Kosmos czy te top 20 jest wszędzie, na każdej giełdzie, a niektóre tokeny są tylko u nas. Przypomnę, że na przykład Matic był wprowadzony na Kangę jako druga giełda na świecie, więc byliśmy w awangardzie. To samo dotyczy Algorandu i asetów na Algorandzie. Wiele z nich jest listowanych tylko albo prawie tylko na Kandze. No, 250 ponad par to jednak coś jest. To nie jest tak, że my nic nie robimy. Natomiast nie ukrywam, jeśli chodzi o pierwszą 20, moim marzeniem jest to, żebyśmy do końca roku mieli nie tylko pierwszą 20, ale pierwszą 30. I tutaj troszeczkę się uśmiecham do naszego działu IT, który pewnie słucha kwadransu. Zobaczymy, czy nam się uda. Ja bym chciał, na pewno chciałbym, żeby te najbardziej znane były listowane. Czy BNB na przykład powinien być listowany na Kanze? No, nie jest to popularny token na innych giełdach, nie jest listowany powszechnie z różnych powodów. Można by pospekulować dlaczego, ale faktycznie Atom fajnie by było, żeby był, choć jeszcze raz powtórzę, wydaje mi się, że dobre jest również to, że mamy jakieś tokeny, które są tylko na Kandze albo prawie tylko na Kandze i nam też zależy na tym, żeby one tam były. Ja tylko jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo BNB jest na Kandze. No, mamy BNB obsługiwane do złotów. Faktycznie jest. Tak, właśnie to chodzi, dlatego jestem zaskoczony, ale zobaczcie, jak to się dużo dzieje. No, bo mało tego, przecież BNB można kupić w kantorach. Więc jesteśmy na pewno jedyną światową organizacją, która umożliwia skup nie Binance, tylko Kanga umożliwia zakup i sprzedaż tokena BNB za gotóweczkę, także... Ja mówiąc BNB, tak, myślałem o BUSD, jakoś tak, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy. Oczywiście chcemy, żeby to Kanga w Polsce i w Europie i na świecie była tą giełdą pierwszego wyboru, ale jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Był jakiś taki pomysł, którego nie ujawniliśmy chyba, ale on może być głupi. A teraz chodziło o to, że chcieliśmy uruchomić, to by było złośliwe, notowanie BNB do KNG. Taki rynek. Natomiast stwierdziliśmy, że to by było takie prześciganie się, no nieważne kto co, ale że byłoby to głupie. Natomiast napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Ja w tej chwili patrzę na rynek BNB do Omega złotówki. Myślę sobie, że być może jeszcze bardziej musimy promować nowości czy tokeny na Kandze. Jest oczywiście pytanie, którego nie chcę pominąć. Ciągle o nim myślimy i ja sam w głowie mam różne koncepcje. Tutaj Kamil pyta się, co z tymi hodlerami, którzy mają już 200% autobonusu. No to gratuluję. Tak. 200% autobonusu to jest coś. Myślę, że nie... No, jeżeli komuś nie pasuje, zawsze może wypłacić i będzie miał 0% bonusu. To tak troszkę być bardziej empatyczny. Ale tak naprawdę to myślę, że po prostu cieszmy się, bo sam skupuję cały czas tokeny KNG, jak mogę. Skupuję i odkładam od razu na POS-a, więc myślę, że należy cieszyć się tym, jak jest tanio, bo się skupuje więcej. Ścigamy się ze Sławkiem, kto będzie miał więcej. Tak, mam nadzieję, że wygram. Ale poważnie to pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami, przecież dla tokena KNG. Niedawno poprowadzaliśmy wypłaty wszystkich fee w tokenie KNG dla naszych lokalsów. To też wpłynęło na adopcję. Myślę, że niedługo poinformujemy Was o kilku nowych rzeczach związanych z tokenem KNG, ale o tym to
następnym może kwadransie? Tak, bo ten kwadrans już się musi skończyć, bo to doszło do 4 kwadransów, także Łukasz, okrzyki na sam koniec. Bitcoin ciągle królem, to jest mój, ja wierzę w niego bardzo. A ja tradycyjnie Kanga na fali, w skrócie KNF. Wszystkiego dobrego, a wy ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Pamiętajcie, że w ten sposób zwiększacie nam zasięgi i dajecie nam feedback. Wszystkiego dobrego, udanej majówki. Hej. No, smaczne kiełbaski.